to jest wystawa, która może pokazać, jak dużo jest we współpracy, jak dużo jest w kooperatywie, jak dużo jest w takim umownie nazwanym błędzie. Jak to wszystko sobie potrafi samo trochę decydować, gdzie jesteśmy dalej, co powstaje. Ingerencja jednego artysty w dzieło drugiego jest totalna w tym przypadku. Wystawa jest o współpracy. To, aby artysta wizualny pozwolił zmodyfikować swoje dzieło innemu artyście, jest sytuacją unikatową. Żeby coś stworzyć, musimy jakoś się ograniczyć. Mamy rytm pracy taki roczny. Rozmawiamy, zadajemy sobie jakiś temat albo wymyślamy nazwę roku czy sezonu i zdecydowaliśmy, żeby zrobić coś na temat Chopina. Na początku nie wiedziałem, że to będą te nokturny. Korespondujemy, piszemy sobie na różnych komunikatorach. Mistrz siedzi w Japonii, ja siedzę w Polsce. Ja dużo wtedy jeździłem pociągiem do Trójmiasta z Warszawy. I w pociągu w Pendolino jest nokturn, który wybrzmiewa na każdej stacji. I to mi podpowiedziało, że to może być ten temat. Zacząłem patrzeć, oglądać tą partyturę po prostu. Gdzieś położyłem ją gdzieś obok. Była peryferyjnie i zacząłem się zastanawiać, co ja mogę z tym zrobić dalej. Kombinowałem, jakby to przerobić na jakieś, też na formę jakiejś przygody, czy jakiejś takiej, czy inspiracji, ale też takiego wyniku. Wiem, że Chopin też dużo eksperymentował. Zacząłem kombinować, że może jakbym pousuwał pewne rzeczy. Znowu w tej takiej filozofii odejmowania, ujmowania trochę mniej. I zostawiłem sobie graficzną partyturę, która miała właściwie wszystko. Zostawiłem tylko krótkie, poziome kreski. Wydrukowałem to na folii. No i zacząłem różnego rodzaju zabawy z ruchem, ze światłem, ze skanerem. Zrobiłem względnie dużo tych kompozycji i wybrałem 12, które w jakiś sposób rezonowały, w których coś widziałem.この作品はここショパンの生誕地ということでショパンを意識しながら音楽を意識しながら作品を作りました。オルギエルドのノクターンは音符を元に作っています。私は今回5線譜5本の線を作品の中に散りばめました。字とこの5本の五線譜が織りなすハーモニーをこの作品を見て楽しんでほしいと思います。
Zależało mi, aby nawarstwić również kwestie muzyki. Zestawiamy powstałe na bazie nokturnów improwizacje współczesnych artystów z klasyczną muzyką nokturnów Fryderyka Chopina, która pozostaje jako pejzaż muzyczny wystawy. Myślę, że to cudowne, że jest możliwość na miejscu odsłuchania kilku kompozycji. Każdy z nas może podejść i posłuchać sobie konkretnej improwizacji, czy odczytu, czy wizji tego, co tam jest po tej drugiej stronie, w tej notacji. Partytura jest jakimś impulsem. Jakby nie było tej partytury, no to zakładam, że ta muzyka by nie powstała. Ale to nie jest czytelna notacja nutowa, którą muzyk może odczytać. No nie, no ktoś musi też to trochę poczuć, coś zinterpretować, coś wejść w taką interakcję, wejść w dialog. Myślę, że to też jest taka nauka, która wychodzi z tego, że może nie wszystko musimy wiedzieć od razu. Ważny jest jakiś kierunek czy cel, ale dużo rzeczy pojawia się po drodze. Bardzo dużo rzeczy. I fajnie być otwartym na to, jakoś tak uśmiechać się do tego wszystkiego, bo w tym procesie jest, myślę, że chyba najwięcej radochy jest właśnie w tym procesie, w tej zabawie takiej, w tym dla mnie zawsze taka twórcza droga. Myślę, że artystyczna to bardzo duże słowo, ale twórcza droga była dla mnie właśnie głównie o zabawie, o jakichś kooperacjach, o dzieleniu się, o jakimś wspólnym takim doświadczaniu czegoś fajnego, o uśmiechu.